Warhammer The Old World od samego początku wzbudza wiele emocji, zarówno jeśli chodzi o zasady, modele, politykę wydawniczą, ale i o podstawki. I właśnie ten ostatni czynnik będzie tematem dzisiejszego odcinka. I tak Games Workshop wprowadziło swoistą rewolucję, jeśli chodzi o wymiary podstawek, gdzie przy aktualizacji zasad do Warhammera Fantasy zwiększono wymiary podstawek większości znanych nam modeli w naszych kolekcjach. I tak dla nas, dla graczy, dla kolekcjonerów wymusiło to czasochłonną wymianę właśnie podstawek lub szukanie alternatywnych rozwiązań. Oprócz zwiększenia się wymiarów podstawek zwiększyły się również movement traye, które mieliśmy przygotowane pod nasze oddziały, co jeszcze więcej dokłada nam potencjalnej roboty. Całe szczęście w sieci pojawiło się już wiele firm, które oferuje produkty pozwalające w alternatywny sposób rozwiązać ten problem. Od momentu opublikowania informacji, że zwiększyły się właśnie rozmiary podstawek, pojawiło się mnóstwo pytań na temat tego właśnie skąd wziąć nowe, większe podstawki, albo w jaki sposób zrobić nowe movement traye, czy je drukować na drukarkach 3D, czy robić je z MDF-u, czy docinać blachy na wymiar itd., itd. Także rozwiązań jest na pewno dużo. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam opowiedzieć co nieco o moich spostrzeżeniach na ten temat, pokazać Wam produkty, które ja posiadam, pokazać Wam też jak zrobić swoje movement traye z MDF-u, jak je zmagnesować, użyć folii feromagnetycznej itd., itd. Całe szczęście rynek też nie lubi próżni i tak wiele firm w sieci już oferuje swoje rozwiązania, na przykład adaptery na pojedyncze podstawki od na przykład Greenstuff World, po gotowe movement traye razem z wbudowanymi już adapterami zarówno z MDF-u, jak i z blachy od Save & Sound. W pierwszej kolejności chciałbym pokazać Wam, jak wykonałem movement traye z MDF-u do mojej prywatnej armii Tomb Kings oraz jak je zmagnesowałem w ten sposób, że nie muszę się martwić o bezpieczeństwo podczas ich transportu. W przypadku mojej armii Tomb Kings zdecydowałem się na pełną wymianę podstawek. Zamówiłem na Allegro kilkadziesiąt podstawek z MDF-u, które mają przygotowane otwory pod magnesy, w tym wypadku tu na środku 5 mm. Do magnesowania modeli, tak jak już zresztą wspominałem w moim poprzednim filmie na temat walizek do transportu, używam magnesów o wymiarach najczęściej 5 na 2 mm. Po wklejeniu magnesów w podstawki prezentują się one tak jak tutaj. To co jest ważne, to należy pamiętać o tym, aby powierzchnia magnesu i powierzchnia podstawki tworzyła jednolitą powierzchnię, żeby magnes po prostu z niej nie wystawał, ponieważ podstawka wtedy będzie nam się na blaszy okręcać, a jak będzie za bardzo zagłębiony w tej podstawce, to też siła przyciągania tego magnesu będzie słabsza. Alternatywnie możemy zamówić podstawki właśnie plastikowe z gniazdami już nawet przygotowanymi na magnesy. W tym wypadku mamy do czynienia z podstawkami też od Greenstuff World. Tu trzeba pamiętać, że te sloty na magnesy, one są przygotowane na magnesy o grubości 1 mm, magnesy 2 mm jakby w te sloty już nie mieszczą i wystają nam poza podstawkę, dlatego jeśli już, to ja wklejam je po prostu tutaj z boku. Alternatywnym rozwiązaniem do obu tych metod jest zamówienie hurtowo dużej ilości podstawek, na przykład z AliExpress. Wydaje mi się, że to jest chyba najtańsze rozwiązanie. Przejdźmy teraz do samego movement traya. Tak jak już wspominałem, zrobiłem właśnie movement traye pod te nowe podstawki z MDF-u i prezentuje się taki tray tak jak widać. Na spodzie nawierciłem właśnie otwory i wkleiłem 4 magnesy i tego typu movement tray razem z oddziałem trzyma się w walizce naprawdę bardzo dobrze. Sam w sobie movement tray prezentuje się tak jak tutaj. Pomalowałem właśnie go na czarno, czarnym podkładem. Na górnej powierzchni wkleiłem folię feromagnetyczną i po nawierceniu właśnie magnesów tray prezentuje się tak jak tutaj. Stosunkowo lekki, o wysokości rantów 3 mm, także idealnie to pasuje właśnie do podstawek z MDF-u, tworzy to fajną jedną całość. A skąd wziąć takie MDF-y? No z Allegro. Zamówiłem właśnie tego typu zestawy na Allegro. Przychodzi nam to w formie właśnie takich płytek z MDF-u oraz ramek wyciętych na wymiar. Ja przy moim zamówieniu dodałem uwagę, aby wymiary wewnętrzne w ramce powiększyć o milimetr i na długość i na szerokość,
aby zapewnić, powiedzmy, pewną swobodę przy wyciąganiu i wkładaniu modeli. Zresztą zróbmy wspólnie taki tray, pokażę Wam, ile czasu to zajmuje. Jak dobrze wiecie, w naszym hobby wymagane są różne sprzęty i akcesoria i tak w tym przypadku posłużę się wkrętarką elektryczną i wiertłem o średnicy 5 mm. Ok, pierwszy otwór nawiercony. Później pokażę Wam, jak wyrównać ten otwór, żeby idealnie pasowały do niego magnesy. A teraz nawierćmy pozostałe otwory. Jak dobrze wiecie, potrzeba matką wynalazku i w tym wypadku posłużę się końcówkami do śrubokrętu, aby wyrównać dno otworów. I voilà, otwory na magnesy nawiercone, wyrównane. Tu mała drobna uwaga, uważajcie, żeby nie przewiercić się przez te płytki na wylot, ponieważ później zostaną tu albo jakieś takie nierówne wybrzuszenia, albo te płytki trzeba będzie szlifować, a po co dokładać sobie niepotrzebnej roboty. Nie pozostaje nam nic innego jak wkleić teraz magnesy. Jeśli jest taka potrzeba, to dociśnijcie te magnesy po prostu kombinerkami. Po wklejeniu magnesów przykleję ramkę do właśnie płytki z MDF-u za pomocą Wicolu. Pozycjonuję ramkę w odpowiednim miejscu, tak żeby właśnie wyrównać obie krawędzie. I za pomocą takich klipsów złączę je razem, poczekam aż do związania kleju. Ostatnie co nam pozostaje to wklejenie na powierzchnię właśnie movement traya folii magnetycznej. Ja używam w akurat tym przypadku folii stalowej o grubości 0,5 mm Flex Metal, którą zamówiłem kiedyś na Allegro z metra. Jest to folia samoprzylepna, którą docinam pod wymiar i wklejam właśnie na movement traye. Po wklejeniu folii mamy nasz movement tray przygotowany. I jak widać, modele trzymają się całkiem ok. Rzućmy teraz okiem na adaptery do pojedynczych podstawek od Green Stuff World. Z oczywistych względów nie każdy z nas chce wymieniać wszystkie podstawki w swoich modelach. Dlatego z pomocą przychodzą nam tego typu adaptery. W tym wypadku mamy właśnie plastikowe adaptery od firmy Green Stuff World, jednak jest wiele firm, które już wprowadziło je do swojej oferty oraz pojawiło się wiele druków 3D, także możliwości jest bardzo dużo. Niemniej adaptery te pozwalają zachować nam stare podstawki w modelach, na przykład tak jak tutaj 20 mm kwadraty i wykorzystać stare nasze modele do zasad Warhammer The Old World, gdzie trzeba użyć podstawek już o większym rozmiarze, w tym wypadku 25 mm. Jeśli chodzi o pole podstawy, to jest dokładnie ono takie samo jak podstawka 25 mm, zresztą widzicie to teraz. Jednakże trzeba wziąć pod uwagę, że są one odrobinę wyższe. Chciałbym Wam pokazać tą różnicę wysokości. No jak to adapter. W adapter musi wejść nasza stara podstawka, dlatego siłą rzeczy jest on odrobinę wyższy. W tym wypadku, zresztą sprawdźmy, ma on 5 mm grubości. Problemem może być też odrobinę to, że mamy bardzo mało miejsca od spodu podstawki na magnesy, bo mamy tutaj milimetr głębokości, także adaptery te zapewne trzeba by nawiercić, żeby wkleić w nie nowe magnesy. Takie rozwiązanie planuję wykorzystać do mojej armii wysokich elfów, gdzie mam tych modeli zebranych już przez lata i pomalowanych bardzo dużo i prawdę mówiąc wymieniać wszystkie podstawki wydaje mi się to trochę karkołomne. Dlatego właśnie jedną z opcji, którą rozważam, jest użycie tych oto adapterów. Jeszcze nie wykombinowałem do końca, jak je ze sobą łączyć, czy magnesować je
i stare podstawki i te adaptery, czy na przykład wykorzystać Patafix, tak jak w przypadku tego modelu i po prostu na Patafix przymocować model do adaptera, a adaptery magnesować. To jest jakby temat jeszcze do dalszej, powiedzmy, analizy. Niemniej jestem w stanie zrozumieć, że wielu graczy nie będzie chciało wymieniać podstawek, ponieważ wykorzystują te modele też do innych systemów, jak na przykład Kings of War, gdzie systemy te dopasowały właśnie i swoje zasady, i rozmiary oddziałów do standardu, który przez lata propagowało GW, czyli na przykład oddziały właśnie na podstawkach 20 mm. Stąd też jest to jedno z rozwiązań, które można ze spokojem wykorzystać, żeby zachować modele nasze stare, już pomalowane, zbierane przez lata do wielu różnych systemów. Jak już wspominałem wcześniej, w sieci pojawiło się mnóstwo plików 3D oraz wiele ofert w sklepach prezentujących wszelkiego rodzaju movement traye, adaptery i podstawki. Na przykładzie oferty Save & Sound chciałbym pokazać Wam, jakie movement traye i jakie ich wariacje możemy zamówić właśnie przez internet. Bardzo dużą popularnością cieszą się ostatnio tego typu movement traye. Są to traye z wbudowanymi już adapterami, składające się najczęściej z blachy, w tym wypadku jest to blacha o grubości 0,5 mm oraz kratownicy wykonanej z HDF-u. Jeśli magnesujecie modele i magnesujecie podstawki, to rozwiązanie pozwoli Wam praktycznie natychmiast wykorzystać je do gry i cieszyć się właśnie rozgrywką w Warhammer The Old World. W tym wypadku mamy movement tray pozwalający wykorzystywać modele na podstawkach 20 na 20 mm. Między wycięciami mamy żeberka o szerokości 5 mm, które wirtualnie zajmują miejsce podstawek, które miałyby wymiary 25 na 25 mm. Skrajne żebra mają szerokość 2,5 mm, co pozwala nam ewentualnie dokładać dodatkowe traye obok, zachowując cały czas legalne wymiary, albo dokładać dodatkowe szeregi, tak jak w tym wypadku, nadal trzymając regulaminowe odległości i wymiary. Save & Sound wprowadziło wiele różnych wariantów właśnie tego typu movement trayów z blachy i z kratownicy z HDF-u, zarówno dla oddziałów piechoty, jak i tak jak w tym wypadku kawalerii, gdzie modele kawaleryjskie z podstawek 50 na 25 mm zmieniły swoje rozmiary na 30 mm na 60 mm. Także po obrysie ten movement tray właśnie tego typu wymiary spełnia. Oczywiście oprócz movement trayów z adapterami możemy też kupić klasyczne movement traye, takie, które robiliśmy na początku tego odcinka, po prostu wykonane z blachy i rand jest wykonany z HDF-u. Wykorzystanie tego typu movement trayów razem z adapterami ma oczywiście bardzo wiele zalet, jest szybkie i przyjemne, aczkolwiek nie jest pozbawione wad. Moim zdaniem w Warhammer The Old World będziemy mieli do czynienia z bardzo częstą zmianą formacji jednostek. I tak w tym wypadku, mając właśnie gotowy movement tray, jakby ze ściśle określoną formacją i układem modeli, wykonanie formacji albo rozwinięcie szeregów jest po prostu niemożliwe. Niemniej na tym etapie, na którym teraz jesteśmy, to znaczy na właśnie początku Warhammer The Old World, to rozwiązanie jest bardzo fajne, szczególnie dla tych starszych graczy, którzy mają już zebrane swoje kolekcje miniatur i po prostu pozwala im to cieszyć się rozgrywką w bardzo prosty i szybki sposób, bez angażowania dużej ilości czasu w wymianę podstawek i tak dalej. Tego typu tray oczywiście możemy ozdobić, czy to posypką, trawką elektrostatyczną, czy pomalować je, żeby wyglądały jeszcze bardziej estetycznie. Teraz chciałbym Wam pokazać pewną nowość, którą widziałem niedawno na stronie Save & Sound, mianowicie movement traye z adapterami, ale już pomalowane, gotowe do gry, prosto po wyjęciu z pudełka. Czegoś takiego na rynku jeszcze nie widziałem, a muszę powiedzieć, że wygląda to naprawdę rewelacyjnie. Zresztą zobaczcie sami. Te movement traye łączą w sobie tak naprawdę wszystkie dotychczasowe opcje, które dzisiaj omawialiśmy. To znaczy, mamy blachę o grubości 0,5 mm, mamy kratownicę wykonaną z HDF-u, mamy adaptery, to znaczy ten movement tray pozwala używać modeli na podstawkach na przykład 20 mm właśnie w
formacji jednostek 25 na 25 mm. Natomiast na tej kratownicy mamy już przyklejoną warstwę farby, która ma również na sobie fakturę. Także te movement traye to nie jest gładki tray. Te kamienie, które tutaj, imitacja tych kamieni, to jest właśnie również faktura na tym trayu, także wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Czegoś takiego, tak jak już mówiłem, na rynku jeszcze nie widziałem. Myślę, że cała armia zrobiona na takich trayach będzie wyglądać świetnie. Traye te to nie tylko traye z adapterami, ale również klasyczne movement traye, takie, które robiliśmy właśnie wcześniej. To znaczy blacha, rand z HDF-u, a całość jest właśnie pomalowana tą teksturą. Także ściągając modele na przykład z oddziału, które będą w trakcie bitwy ginąć, będą ukazywać właśnie ten movement tray. Także świetna sprawa i naprawdę muszę powiedzieć, że wygląda to elegancko. Myślę, że cała armia w czymś takim, na takich movement trayach będzie się prezentować naprawdę rewelacyjnie. Jest to generalnie rozwiązanie idealne dla tych, którzy albo nie mają czasu, albo nie chcą bawić się w modelowanie tych trayów, a rzadko zdarza się, żeby gotowy produkt był idealnie nadający się do tego, co ma służyć zaraz po wyjęciu z pudełka, a w tym wypadku tak jest. Także naprawdę to rozwiązanie mogę polecić.